Witam Was bardzo serdecznie. Dziś chciałam Wam pokazać, jak podwyższyć swoją energię. Przygotujcie sobie kredki, które będą miały ciepłe kolory. Czerwone, pomarańczowe, żółte. Tutaj mi się jeszcze taki fioletowy trochę zaplątał, ale generalnie chodzi mi o to, żebyśmy dzisiaj malowali w ciepłej tonacji. Czyli nie mamy energii, nie wiemy co zrobić, siadamy, bierzemy kartkę, bierzemy ciepłe kolory, ciepłą gamę kolorów i zaczynamy rysować. Zaczynamy nadawać kartce koloru takimi plamami. Powiedzmy, że taka. Tutaj dodam trochę takiego. Teraz dodam trochę żółtego. Innego jasno żółtego, on jest taki cielisty bardziej. To jest taki mocny czerwony, już bardziej czerwony, właściwie wpadający w bordo. Ten będzie taki czerwony, czerwony. Taki żółty, mocny, świąteczny. Słoneczny, przypominający nam o słoneczku, o cieple, o wakacjach, urlopie. Tu mam jeszcze taki brązowy. Ups, wszystko skacze. A to różowy. Różowy jest raczej chłodnym kolorem, ale się zaplątał, dobrze niech będzie. No to dodajmy jeszcze trochę ciut fioletu. Pomieszajmy to z czerwienią. I jeszcze żółci trochę. Żeby to było takie energetyczne, jasne, ciepłe. Żeby nam dawało dużo siły. Ok. I jak już mamy taką kolorową plamę, bierzemy czarny marker i co robimy? Oczywiście dodajemy linii neurograficznych. Trochę inaczej niż zawsze. I obserwujcie siebie, jak się czujecie. Czy poziom energii Wam wzrasta? Nie robimy tego, jak jesteśmy zdenerwowani, nie robimy tego, jak jesteśmy w takich energiach właśnie, ktoś nas wytrącił z równowagi, a raczej jak jesteśmy apatyczni, nie mamy siły, nie mamy chęci na nic, to wtedy rysujemy.
takie właśnie kolorowe, ciepłe plamy. No. I taki liść nam wychodzi, trochę mi flamaster przestaje pisać. Nie wiem dlaczego. Nowy flamaster. No i oczywiście co robimy teraz? Jak już dodaliśmy linii tyle, ile nam potrzeba było, poczuliśmy, że wystarczy, to zaczynamy neurografować i przepraszam, i zaokrąglać. Myślimy o rzeczach, które nam dodają energii, a jak nie znamy takich rzeczy, to tworzymy sobie w głowie listę właśnie rzeczy, które nam dodają energii. Co to może być? Może to być spotkanie z przyjaciółką, może to być telefon do przyjaciółki, może to być pójście na spacer do natury, na słońce, zrobienie tego, co bardzo lubimy robić, jakiś sport, pójście na rower, na jogę, pojechanie na urlop, oczywiście też. I obserwujemy się, co do nas przychodzi, jakie myśli, jakie macie odczucia w ciele przy tym. Można sobie włączyć muzykę, którą się lubi. Ok. Można sobie myśleć o sprawie, w której chcemy mieć więcej energii, o sytuacji, w której chcemy mieć więcej energii. Wtedy wcześniej piszemy temat 1.0. Piszemy 20 słów, 2 minuty na temat tej sytuacji, w której byśmy chcieli mieć trochę więcej energii, że ta sytuacja pozbawia nas właśnie energii. Już tyle razy tą sytuację przechodziliśmy, że po prostu już nie wiemy, co dalej z tym robić. Super. No i linii dodajemy oczywiście tyle, ile czujemy. A im więcej tych linii, tym lepiej dla nas i dla podwyższenia naszej energii. Pozytywnej energii oczywiście, tak? Jak już mamy wszystko zaokrąglone i przeneurografowane, no to już teraz nie mamy co kolorować, bo już pokolorowaliśmy to wcześniej. Właśnie to jest taki trochę odwrotny algorytm. Przechodzimy do linii pola. Ja sobie linię pola zrobię o tutaj. Linię pola też wybieramy intuicyjnie, przypominam.
Widzicie, że to jest szybkie, łatwe i przyjemne. O, niech to będzie ta linia. Czyli musimy ją, tą linię, którą zobaczyliśmy jako linię pola, czyli linię, która łączy nas, dodaje nam jeszcze więcej energii, łączy nas z absolutem. Robimy taką grubszą i na jej długości oczywiście wszystko zaokrąglamy znowu, tak żeby nie było jakichś takich ostrych kątów. Ok. I mamy jedną linię pola. Pozaokrąglane wszędzie na długości tej linii. Ja sobie zrobię jeszcze jedną, taką paralelną, tutaj tą. Jakoś tak do mnie przemówiła. I to jest ta linia. I znów poprawiamy tą linię parę razy, albo weźcie sobie grubszy flamaster, grubszy mazak i po prostu zróbcie tak, żeby ta linia była grubsza niż wszystkie inne, żeby ona się wyróżniała na tle wszystkich innych linii, które tutaj mamy. Super. I sprawdźmy, czy są wszystkie ostre kąty pozaokrąglane. Jak nie, to trzeba oczywiście zrobić najpierw. Tu, tak żeby nas nie raziło w oczy, tak żeby nam tutaj nic nie haczyło. Mamy dwie linie pola naszej podwyższeniu naszej energii życiowej i rysujemy teraz figurę fiksacji, czyli szukamy miejsca, gdzie jest najwięcej energii na rysunku. Dla mnie to tutaj jest, jakoś tak mi się tutaj pokazuje. I robimy taką pieczęć dotyczącą naszej energii. Chcemy tą energię zwiększyć, pozytywną, chcemy mieć więcej siły w sobie do pokonywania zadań codziennych, wyzwań i tak dalej. I co robimy? Znowu to samo, tak? Czyli wszędzie po tym okręgu, który narysowaliśmy i już go widać, że jest to figura fiksacji, zaokrąglamy wszystkie ostre kąty, które nam powstały. Robimy to powoli, nie spieszymy się, myślimy nad tym. Jeszcze raz mówię, co nam daje energię, co nas uszczęśliwia, co nam sprawia radość. Potem po narysowaniu, po skończeniu tej grafiki możecie sobie listę zrobić tych rzeczy, które Wam przyszły do głowy. No to jest taki fajny, szybki sposób na podwyższenie energii, na zmianę myśli, na pozytywne w formie graficznej właśnie. Szybko nam poszło, zobaczcie, prawda? Można sobie też na mniejszym formacie robić, jak dziś jesteśmy w pracy, a ktoś nas zdenerwował i ściągnął z nas energię. To można sobie to zrobić na mniejszej kartce. Oczywiście trzeba mieć ze sobą zestaw tych kolorów ciepłych.
dających energię, powodujących w nas wzrost energii. Ja sobie jeszcze tu dodam jakąś linię. O, tu mi jakoś tak pusto. No i oczywiście potem można sobie jeszcze nad tym rysunkiem posiedzieć i go postylizować. Kolejną godzinę, jak chcecie. Pododawać jeszcze gdzieniegdzie tych ciepłych kolorów. Pamiętajcie, że 80% kartki musi być zamarowane. I to by było już chyba wszystko na ten temat. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Zapraszam do lajkowania, do śledzenia tego, co ja tutaj postuję, tak żeby nic Was nie opuściło, żebyście nic nie przepuścili, co będzie się pojawiać. Zachęcam Was do tak zwanej wymiana energii, to będzie jak lajka postawić, ale zachęcam Was również do zajrzenia na stronę kursów i zobaczenia, co tam się dzieje. Może jest tam coś ciekawego, co będzie Wam odpowiadać, co chcielibyście zrobić, przerobić. Zachęcam do pracy nad sobą oczywiście. O, ja tutaj sobie jeszcze, tu mnie drażni, więc sobie to zamaluję. I zobaczcie, od razu zmiana inna, od razu inaczej to wszystko wygląda. No pięknie. I tak Was zostawiam. Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru, miłego rysowania i przerabiania swoich tematów.